Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was grę The Terminator Future Shock. Gra stworzona przez Bethesdę. Przyznam szczerze, że mogła ona powstać o wiele wcześniej, jednakże miałem z nią ten problem, że wiedziałem, że ten tytuł jest niesamowicie długi i granie w niego przez wiele godzin, żeby ukończyć, co w dzisiejszych FPS-ach nie jest oczywiste, ale kiedyś FPS-y właśnie tyle się grało. I jakoś powiem szczerze, że pamiętałem ogólnie całkiem nieźle tą grę i troszkę mi się nie chciało. Ale w końcu zasiadłem do niej, muszę powiedzieć, że wessało mnie absolutnie. Gra Bethesdy ma też, czy też jest podobnie jak Trespasser, grą, która wyprzedzała swoje czasy i rzeczy, które zostały tutaj użyte, pewne technologie, rozwiązania mogą wielu z Was zaskoczyć, ponieważ prawdopodobnie część z Was uważa, że te gry pojawiły się w innej grze wcześniej, a tak naprawdę Terminator był pierwszy. Jeśli chodzi o gry z uniwersum Terminatora, jeżeli wychowałeś się w latach 90., no to musiałeś znać Terminatora. Terminator w latach 90. to był kult. Chyba że, nie wiem, rodzice Cię nie wypuszczali z beczki, wtedy mogłeś nie mieć kontaktu. Ale w latach 90. Terminatora oglądał każdy i każdemu się podobał. Nie było opcji. Oczywiście mówimy o jedynce i dwójce. Bardziej dwójka, bo dwójka była, powiedzmy, już efektami powalała. Przypominam, efekty były robione na Amidze. Z tego powodu też mój kolega z Bylu potem kupił sobie Amigę 1200 i też twierdził, że będzie robił efekty jak w Terminatorze, a jedyne co zrobił to literkę, która przesuwała się z lewej w prawo, także to były jego wszystkie możliwości. Niemniej, Terminator, fantastyczny film, do dzisiaj sobie lubię go od czasu do czasu obejrzeć. Natomiast gry z serii Terminator, które pojawiały się w tamtym czasie, też nie były złe. Pamiętam na Commodore taką gierkę, która była bardzo, szła tropem filmu i ona chyba też wyszła potem na Amigę, tam uciekaliśmy motorem, walczyliśmy z T-1000. Mechanika się zmieniała z każdym kolejnym poziomem, było to całkiem niezły tytuł. Z gier FPS oczywiście Terminator Rampage, który pojawił się też jakoś w latach 90. i była to jedna z tych gier FPS, które wymagały najdroższych, najszybszych aktualnie w danym czasie wtedy komputerów. Przypominam, że wtedy komputery nie wykorzystywały akceleratorów 3D, więc wszystko było liczone przez procesor, więc taki Terminator Rampage wymagał niesamowicie silnego procesora, żeby móc się uruchomić na takim danym komputerze w jakiejś rozsądnej jakości. Ja pamiętam, że jak grałem w tego FPS-a, to tam miałem, nie wiem, ze 12 klatek, ale i tak tam grałem ostro, bo trzeba było kończyć wszystko, co się dało. Także Terminator Rampage i jeszcze pamiętam jedną z taką fajną arcade'ową strzelankę, Terminator, to się nazywało chyba Terminator 2 po prostu. Pierwszy raz z nią zetknąłem się w Austrii w takim dużym salonie gier. Automat był zbudowany w ten sposób, że był to celowniczek, tak zwany rail shooter, natomiast zamiast kontrolerów używało się dwóch karabinów, czy też jednego karabinu Uzi i strzelało się do terminatorów, które poruszały się na ekranie. No muszę przyznać, że to było całkiem niezłe, chociaż jako celowniczek gra była dosyć kiepska, ale sama ta imersja, kiedy trzymasz te dwa po prostu Uzi i prujesz do tych terminatorów, które tam łażą, absolutnie niesamowita sprawa. Gra też była sportowana na Amigę, o ile dobrze pamiętam, ale na Amidze sterowało się myszką i to już takie fajne niestety nie było. No i dochodzimy do The Terminator Future Shock. Słuchajcie, wydana w 95 roku, tak jak wspomniałem, gra wyprzedzała swoje czasy. Jeżeli zapytałbym Was się, jaka była gra, która wprowadziła pierwsze poligonalne postacie, większość odpowie Quake. No właśnie nie Quake. Pierwszy był Terminator. Chociaż tak jak mówię, gra nie była tak popularna jak Quake i wprowadziła to parę miesięcy przed Quake'iem. Niestety, tak jak mówię, no nie była na tyle popularna, żeby ten rozgłos w związku z tym uzyskać. Oprócz tego parę fajnych patentów, które były absolutnie całkowitą nowością. Jest to pierwsza gra, która wprowadziła możliwość oglądania, czy też spoglądania myszką. Wcześniej używało się klawiatury. Gdy grałeś na przykład w Duke Nukem i chciałeś spojrzeć do góry, naciskałeś page up. Gdy chciałeś spojrzeć do dołu, page down. Terminator Future Shock wprowadził możliwość rozglądania się myszą i to też było nowatorskie. Oczywiście ta grafika poligonalna, tak jak wspomniałem, to już też była absolutna wtedy nowość. Dodatkowo Bethesda
stworzyła bardzo fajnie poziomy. Każdy poziom jest takim troszkę mini sandboxem. To nie jest tak jak dzisiaj w dzisiejszych FPS-ach, że idziesz jak po sznurku, masz jedną prawidłową drogę, którą musisz przejść. W Terminatorze gracz był wrzucony do takiego, powiedzmy, średnio rozległego poziomu, który był pewnego rodzaju sandboxem, tak nazwijmy to sandboxem, tak? Miałeś wytyczony cel, ale jak do tego doszedłeś, do tego celu, to już zależało tylko i wyłącznie od Ciebie. Mało tego, Bethesda wprowadziła jeszcze jedną fajną rzecz, która w tamtych czasach była nowością. Ponieważ w grze poruszamy się, zresztą zaraz sobie dojdziemy, po zniszczonych takich miastach już w wojnie nuklearnej, większość budynków, które widzisz, możesz do nich wejść i wtedy masz jakby poziom, oczywiście to nie działo się w czasie rzeczywistym, ale dogrywał się nam kolejny poziom i wewnątrz budynków mogłeś walczyć z terminatorami, zbierać apteczki, zbierać amunicję. Także to też było, słuchajcie, totalnie nowatorskie, że nagle to taki troszkę element RPG z innej gry Bethesdy, chociażby wcześniej ten Daggerfall, tak, gdzie też miałeś mnóstwo, tysiące czy też dziesiątki tysięcy budynków i do każdego z budynków mogłeś wejść. Tak wprowadzili to po prostu w grze FPS. Do dzisiaj nawet nie jest to za bardzo popularne i jakoś tak specjalnie w grach FPS stosowane, że idąc na przykład, nie wiem, w Call of Duty do każdego budynku możesz wejść. Możesz wejść do tego budynku, który ma wywalone drzwi i tam twórcy chcą, żebyś wszedł. A tutaj całkowita, absolutna wolność. Jeżeli chodzi o fabułę, to gra wcielamy się w członka ruchu oporu, który na samym początku poznaje Johna Connora i tego drugiego, nie pamiętam, Reese chyba on się nazywał. Natomiast gra dzieje się przed pierwszą częścią Terminatora. Jest to taki prequel, który opowiada o tym, jak Skynet wymyślił całą tą technologię przesyłania w czasie, w tym wypadku androidów, tak, co potem zostanie wykorzystane przez ludzi, którzy wyślą do przeszłości, do 84 roku chyba, tak, tego Kyle Reese on się chyba nazywał, no a Terminatory wyślą T-800, którego grał Arnold Schwarzenegger. Także to jest jakby taki prequel. Sama gra, tak jak mówię, to jest taki, nie mogę powiedzieć, że to jest typowy FPS, bo tutaj będzie mnóstwo różnic, które odróżniały tą grę od ówczesnych FPS. Dzisiaj może jest to norma, ale wtedy to takie nie było. Większość, tak jak powiedziałem, tych misji jest sandboxowy. Natomiast pragnę pochwalić się, jak na 95 rok, naprawdę fajną grafikę. Zniszczone miasta, syf, brud, jakieś trupy, szkielety. Wszystko skąpane w takich odcieniach szarości. Wszystkie misje dzieją się w nocy i wpływa to bardzo fajnie na klimat. Klimat jest taki ciężki, taki widać, że to jest ta wojna taka nuklearna, zniszczyła cały ten świat i my się tutaj znaleźliśmy i walczymy o przetrwanie. Jeżeli oglądaliście Terminatora 2 i 2, to na początku Terminatora 2 jest taka fajna scena, która pokazuje chyba w Los Angeles, tak, jak terminatorzy walczą z ludźmi. I właśnie na podstawie tego krótkiego fragmentu została oparta cała gra, że ona się dzieje właśnie w przyszłości, kiedy już Skynet wygrał, ludzkość została zniszczona, czy też sprowadzona do takich walk partyzanckich. No i my się wcielamy właśnie w takiego partyzanta, który będzie walczył z maszynami. Powiedziałem Wam o tych wszystkich fajnych rzeczach, ale to jeszcze nie koniec. Tych fajnych rzeczy jest jeszcze więcej i tak jak mówię, były to rzeczy nowatorskie. Kolejna rzecz, która może jest pierdołą, ale w tamtym czasie nie była do końca oczywista, to na przykład wprowadzenie strzałów rykoszetowych. Strzelając blisko z na przykład strzelby, narażaliśmy się też na obrażenia, ponieważ strzały rykoszetowały od ścian i uderzały w nas. To też jest dosyć nowatorskie. Kolejną nową rzeczą, polecam taki film Quaza, który zrobił o broni energetycznej i o broni tam strzelającej, nie pamiętam jak on to nazwał, już nieważne. Poszukajcie sobie, albo będzie w opisie. I Terminator Future Shock szedł o krok dalej. To nie było tak, że naciskając spust od razu widziałeś, czy kogoś trafiłeś, tak jak w większości gier FPS tamtych czasów. Tutaj jeszcze dodatkowo wzięto pod uwagę długość, czy też czas, jaki kula pokonuje od opuszczenia lufy do uderzenia w przeciwnika. Także strzelając w coś, nie widziałeś od razu efektu trafienia, tylko chwilkę to trwało, zanim ten strzał doleciał. I tak było z bronią energetyczną i tak z bronią taką typową strzelającą jak na przykład shotguny. To było całkowicie nowatorskie. Wtedy
W tamtym czasie polegało to na tym, że klikając strzał od razu widziałeś, czy trafiłeś. Tutaj trzeba było jeszcze poczekać ten ułamek sekundy, zanim ta kula pokona odległość do przeciwnika. Wprowadzono też kolejną fajną rzecz, która też nie do końca była, znaczy to może nie jest takie nowatorskie, ale też to było pewnego rodzaju dosyć ciekawe, że wróg, którego pokonamy, rozpada się na części, które eksplodują i te eksplozje też mogą nam zabrać energię. To nie było jakoś tak specjalnie, muszę powiedzieć, nowatorskie, ale też wprowadzało bardzo fajny klimat. Inną ciekawą rzeczą, którą Bethesda wprowadziła, to zmiany w mechanice gameplayu. I tutaj mamy kolejną rzecz, którą najczęściej spotykam w sandboxach, jednakże tutaj nie było to dowolne. Nie mogłeś zrobić tego w dowolnym momencie, ale były po prostu poziomy, w których raz poruszaliśmy się na nogach, raz poruszaliśmy się pojazdem, samochodem czy też jeepem, mogliśmy strzelać do androidów, cyborgów, a raz mogliśmy latać specjalnym takim myśliwcem, to się nazywało HK, i walczyć z powietrza. Oczywiście każdy poziom miał określony pojazd, czy też określony sposób poruszania się. To nie jest tak jak dzisiaj w sandboxie, na przykład w Far Cry'u, że wsiadasz w samochód i jedziesz samochodem w czasie rzeczywistym. No wtedy jeszcze to nie za bardzo można było coś takiego ogarnąć, także zostało to podzielone po prostu poziomami, tak? Każdy poziom oferuje jedną z tych trzech możliwości poruszania się, co też było, trzeba przyznać, na tamte czasy dosyć nowatorskie. Zwłaszcza, że większość gier typu FPS, no to po prostu chodziło się oczami, jak to się wtedy mówiło, a tutaj dostawaliśmy jeszcze oczywiście samochody i pojazd latający. Gra bardzo fajnie oddaje klimat tej postnuklearnej metropolii, po której się poruszamy. Jest ona dosyć trudna i moment, kiedy widzisz, że idzie T-800 czy też inne jakieś roboty, czujesz ogromną adrenalinę. To nie jest też tak, że Terminatory trzeba wystrzelać po prostu wiadro amunicji, tak jak na przykład w filmie. Tutaj zostało to troszkę uproszczone i nawet jakieś potężne pojazdy typu czołgi załatwia tam 5-6 strzałów z shotguna. Natomiast faktycznie jest coś takiego, że czujesz adrenalinę, kiedy widzisz te Terminatory, które zbliżają się do Ciebie i prują do Ciebie. Czujesz tą adrenalinę i po prostu czujesz się tak jak w filmie, jak ten Commandos. To jest, muszę przyznać, bardzo fajne uczucie, zwłaszcza, że no, powiedzmy sobie szczerze, jak na 95 rok, to naprawdę ta gra oferowała dużo. Wszystkie te wspaniałości, które Wam powiedziałem, wszystkie te cuda, niewidy, które w tej grze się znajdują, miały swoją cenę. W 95 roku nie było chyba procesora, na którym by to działało w miarę rozsądnie, powiedzmy te 30 klatkach. Sam grałem w to na chyba komputerze 486DX4 100 MHz i gra działała tak 15 klatek, 12, ale to i tak nie przeszkadzało w cieszeniu się tą niesamowitą oprawą na tamte czasy, jak i tym niesamowitym klimatem. Dzisiaj, uruchamiając oczywiście grę spod DOSBoxa, możesz sobie odpalić ją na spokojnie, nie wiem ile tam, w 60 klatkach to nie działa, bo wtedy gry nie działały w 60 klatkach, ale pewnie gdzieś w 30 i grać bezproblemowo sobie w Terminatora. Natomiast wtedy, no to tak jak mówię, były to czasy troszkę takie, powiedzmy, no gra ogólnie była na wyrost, podobnie jak Trespasser. Nie było komputera, który by odpalił to w miarę rozsądnej prędkości. A ponownie tutaj wspomnę, że gra nie wykorzystywała akceleratorów i wszystko było liczone tylko i wyłącznie przez procesor, który posiadałeś w komputerze, więc no cóż, było jak było. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że gra, pomimo że została wydana na płycie CD, w ogóle tej płyty CD nie wykorzystywała. Większość gier z tamtych czasów, 95 roku, jeśli gra została wydana na CD, to punktem honoru twórcy, dewelopera było to, żeby tą płytę wypełnić chociaż w 70%. Sam gameplay z Terminatora, ponieważ pierwszy raz z grą zetknąłem się mając ją na jakiejś płycie z ripami. Gra zajmowała jakieś 60 MB czy 40, nie jest to istotne. I w takim pliku info czytam tą informację od tej grupy hakerskiej, nic nie zostało wycięte. Jak to? Myślałem, że to jest jakiś żart, że może chociaż jest muzyka w audio. Okazało się, że nie. Wkładając oryginalną płytę do czytnika, gra zajmuje jakieś 40-60 MB, już dzisiaj nie pamiętam. I to jest wszystko. Nawet, słuchajcie, w briefingach postacie nie mają syntezowanej mowy, tylko po prostu masz suchy tekst. Muszę przyznać, że to było dziwne podejście jak na 95 rok. Nawet
nie chciało się twórcom tworzyć jakichś animowanych cutscenek, które w większości tego typu grach po prostu wypełniały tą płytę po brzegi, tak? Nie ma tego. Zamiast cutscenek mamy briefing, gdzie gadają głowy, które, tak jak mówię, są narysowane głowy, 3 klatki animacji na usta i one sobie gadają, jak w takich tych grach z mangowych, randkowych, tak? Także dosyć to dziwne, bo przyznam szczerze, i było ogromnym kontrastem. Z jednej strony Także stanowiło to dosyć spory kontrast. Z jednej strony kosmiczna technologia, postacie poligonalne, sterowanie myszą, cuda niewidy, a z drugiej strony brak takich w tamtym czasie podstawowych rzeczy, które w tej grze znaleźć się powinny, tak? Chociażby, nie wiem, animowane intro. Znaczy tu intro co prawda jest, ale ono jest strasznie biedne i ono nawet w tym ripie nie było wycięte, bo ono było tak krótkie. Także no, pewne tutaj rzeczy jakby nie pasowały. Jeżeli chodzi o Bethesdę, to oczywiście niezliczone glitche. Bethesda jest mistrzem glitchy i to już w 1995 roku była, także to, że glitche są w Skyrimie czy tam w innych grach, to się nie dziwcie, bo już w Terminatorze były. Natomiast no tutaj można to wybaczyć, wrzucić na karp po prostu nowoczesnej technologii, która jeszcze nie była do końca okiełznana. Oni starali się zrobić coś naprawdę nowatorskiego i to wyszło. Także na te glitche też się patrzy troszkę tak z przymrużeniem oka. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy mechanice samej gry, to coś, co jeszcze było dosyć nowe, to duży wybór broni. Z tym, że w większości gier FPS z tamtych czasów wybór broni był zazwyczaj, sztuk tej broni było zazwyczaj 9, a więc był pistolet, shotgun, minigun, jakaś broń energetyczna, bazuka, granatnik, co tam jeszcze było, jakaś taka mega broń w ogóle, coś tam i jakaś ta 9 czy tam 8 to była ta najwyższa broń, tak jak na przykład w BFG. Oczywiście mówię tutaj troszkę piję do duma, bo faktycznie jeszcze na samym początku była jakaś broń biała, tak? Nóż albo piła mechaniczna. Ale tutaj Bethesda poszła o krok dalej. Otóż dla tej broni było więcej, nie wiem dokładnie ile i tu chyba jest 17 przeróżnych broni, z tym, że na przykład dla broni energetycznej stworzono 3 bronie, czyli podstawowy karabin, taki średni i ciężki karabin. A każda z tych broni wykorzystywała jedną amunicję. I to było dosyć fajne, bo wprowadzało ponownie bardzo dużą różnorodność. Tak? Na przykład jedna amunicja była dla Uzi, M16 i dla takiego, powiedzmy, minigana, tak? Jasne, no może ta amunicja nie pasowała, nieistotne, ale chodzi o to, że dostawaliśmy kolejne bronie do danej amunicji, mogliśmy sobie między tym oczywiście wybierać. Cała gra składa się z 17 misji. Muszę przyznać, że gra jest strasznie długa. Niestety są pewne problemy z grą, które w mojej opinii nie powinny się znaleźć. Przede wszystkim, jeżeli nie przeczytasz briefingu przed misją, to potem nie wiesz, co robić. Nie możesz już odpalić ponownie briefingu, musisz zrestartować całą misję, przeczytać briefing i dopiero będziesz wiedział, o co chodzi. Nie ma celów misji podanych, nie wiesz gdzie iść, nie wiesz czego szukać, idziesz często po prostu na czuja z nadzieją, że to znajdziesz. I o ile w takich, powiedzmy, średniej wielkości mapach nie ma problemu, o tyle w takich ogromnych mapach, które też się zdarzają, często po prostu biegasz jak debil z jednego miejsca w drugie i nie wiesz, co zrobić. Inną rzeczą, która w mojej opinii też została pokpiona, to to, że w niektórych misjach mamy na przykład takie zadania typu wysadź most i dostajesz do tego 2 takie specjalne ładunki. I ten ładunek możesz użyć w dowolnym momencie. Oznacza to, że możesz go zużyć na samym początku, dojdziesz do mostu i stoisz przed problemem, że brakuje Ci przedmiotu, który miałeś na samym początku, więc musisz ponownie zrestartować misję i przejść ją całą od początku. No muszę przyznać, że te rozwiązania są dosyć liche i można było wprowadzić jakieś zabezpieczenie, bo nie ukrywam, że nie, ale no ciężko, tak? Znaczy ogólnie nie pomaga to, że nie wiesz gdzie iść, nie wiesz co masz w danej chwili zrobić i często po prostu grasz na ślepo, licząc, że dojdziesz do miejsca, które popchnie fabułę do przodu. I często ja sam, nawet czytając ten briefing, nie do końca wiedziałem, co mam zrobić, więc to jest też taka dosyć, znaczy można powiedzieć, że to jest taka troszkę mechanika bardziej właśnie sandboxowa. Chociaż dzisiaj w sandboxach masz
jasno wyznaczony cel na mapie, oznaczony tu idź, tu idź, tu. Tutaj tego niestety nie ma. Dodatkowo niestety pokpiono też mapę. W większości sandboxów ratunkiem dla gry jest mapa. Przy tak dużych obszarach, jakie są w Terminator Future Shock, mapę dodano, ale mapa pokazuje tylko niewielki wycinek obszaru i nie może się jej pomniejszyć. Także tak naprawdę ta mapa jest całkowicie niepotrzebna. Owszem, możesz sobie zobaczyć, bo mapa jest w 3D, możesz ją obracać, przybliżać w niewielkim zakresie, ale i tak nie pokaże Ci całej mapy. Zwłaszcza, że mapa jest liczona w czasie rzeczywistym. Także po prostu pokazuje Ci dany wycinek, tak, w którym aktualnie się znajdujesz i to też bardzo niewielki wycinek, jeśli mam być szczery. Także są tutaj pewne jednak problemy w tej grze, które mogą troszkę denerwować, ale jeżeli przymkniecie na to oko, to jest naprawdę bardzo fajna gra z uniwersum Terminatora, która dzisiaj nadal ma słabą grafikę. Ta grafika odstrasza, ale ona fajnie się komponuje w ten cały syf zniszczonego miasta, w tą wojnę nuklearną, która wyniszczyła ludzkość. Ten klimat jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i on nadal jest aż namacalny. Trochę oczywiście szkoda, że przez 17 misji wszystkie misje dzieją się w nocy, bo nie wiem dlaczego. I powiedzmy sobie szczerze, też to jest tak, że bardzo często w różnych misjach, wchodząc do różnych budynków, to są te same wnętrza, tak? To nie jest to, że każdy budynek wygląda inaczej, chociaż zdarzają się perełki, ale zazwyczaj jest tak, że po prostu to było budowane z klocków, czyli postawmy tutaj domek, w innej misji postawmy ten domek tu, więc jak wejdziesz, to wnętrze jest niestety takie samo. Niemniej, jest spory klimat Terminatora, jest fajna zabawa, jest możliwość sterowania myszką, co było nowatorskie, dzisiaj to jest całkowicie normalne. Jest niesamowity ten klimat, słuchajcie, taki ciężki klimat tej wojny nuklearnej, gdy ludzkość już jest zgnieciona jak robak, ale jeszcze próbuje powstać i walczyć ze Skynetem i to się udało. Terminator Future Shock to właśnie taki FPS, który pomimo sporego upływu czasu nadal cieszy. Także jak ktoś jest chętny, to polecam. Ok, zobaczmy co jest w środku. W środku pudełko Bethesdy zawiera, no nie za dużo, zawiera płytkę. Gra, tak jak powiedziałem, jest na jednej płycie, nawet tu mamy taki ładny rysunek Terminatora. Niestety ta płyta jest zapełniona w 10 albo w 5%. Dostajemy oczywiście kartę rejestracyjną. Dostajemy jakiś addendum, jakiś suplement, jak odpalić grę z CD. No i oczywiście dostajemy też manual. Jednakże manual, muszę przyznać, że jest bardzo ciekawy, ponieważ oprócz podstawowych informacji znajdujemy w nim artworki, właśnie takie narysowane, naszkicowane, co jest naprawdę bardzo fajnym pomysłem. Na przykład zobaczcie, każda broń, mamy tutaj nawet narysowaną tą broń, jak ona wygląda. Jakieś podstawowe właśnie wersje tych, pierwsze wersje pewnie Terminatorów, czy też tych cyborgów, które nas atakują. Zobaczcie, postać, to jest świetny rysunek tego, na przykład to jest chyba to jest endoskeleton, to jest chyba T-800. Tutaj mamy członka ruchu oporu. No i to mamy na przykład całą ekipę naszych ziomali, też właśnie w formie takiego szkicu. No muszę przyznać, że ten manual nawet chce się oglądać, że to są takie podstawowe informacje, ale chce się oglądać chociażby dla tych rysunków, które, no może to nie jest artbook, ale powiedzmy coś wprowadzą nowego. Ok, czy dzisiaj warto grać w Terminatora? Słuchajcie, jeżeli lubicie uniwersum Terminatora, polecam. Gra, owszem, nie wygląda jakoś mega super jak dzisiejsze FPS-y. To nie są czasy Call of Duty, ale na 95 rok to była najnowocześniejsza gra FPS ever. Dopiero Quake przyćmi Terminatora Future Shock. Wprowadzono mnóstwo nowatorskich elementów, podobnie tak jak wspomniałem wcześniej Trespasser. Jednak te elementy tutaj częściej są wykorzystywane dzisiaj w grach, że tak powiem. No właśnie to na przykład rozglądanie się myszką, czy też wchodzenie do budynków. No to było całkowicie, słuchajcie, całkowicie takie, wiecie, taki odpał. Wow, możesz wejść do budynków, wow. Jeżeli się zdecydujecie, czeka Was całkiem fajna historia. Takie wprowadzenie do pierwszej części filmowego Terminatora. Niestety poziomy, pomimo zróżnicowania pod kątem sterowania, zaczynają po jakimś czasie nużyć. Gra jest po prostu za długa. 17 poziomów
ogromnych, 17 ogromnych map, takich można powiedzieć sandboxowych map, w których bardzo często się gubisz, nie wiesz co robić. Zaczyna po jakimś czasie strasznie nużyć i męczyć. Ale jeżeli szukacie jakiegoś starego FPS-a, oczywiście szukacie, oczywiście każdy szuka starego FPS-a, w ogóle dla kogo ja te filmy robię, nie? Ale jeśli szukacie dobrego FPS-a z uniwersum Terminatora, Terminator The Future Shock jest jednym z prawidłowych wyborów, że tak powiem. To są czasy, kiedy gry na licencji filmowej, czy też na licencji Terminatora powstawały bardzo dobre. Co ciekawe, jest jeszcze druga część, The Terminator Skynet, ale o nim opowiemy sobie kiedy indziej. Niemniej, Terminator Future Shock, bardzo fajna gra, polecam. Świetnie się bawiłem, aczkolwiek dla osób, które nie grały, nie żyły w tamtych czasach, może być ciężka do przełknięcia, dość dyskusyjna grafika, bo nie mogę powiedzieć, że ona jest zła, ona jest dosyć dyskusyjna, także musicie, zresztą widzicie na gameplayach. Dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.